Majtaski? Dzień dobry, witam Was z jednej ze stacji benzynowych przy drodze S7. Ruszamy w pierwszą w tym roku i nie ostatnią długą trasę samochodową. Jedziemy na Węgry, do Tokaju. Zwykle jeździliśmy do Tokaju tylko i wyłącznie po to, żeby popróbować dobrych win i odwiedzić nasze ulubione winnice, ale tym razem jedziemy zobaczyć też piękne zamki Tokaju i kilka takich miejsc związanych z naturą. Słyszeliśmy o nich bardzo dużo dobrego, ale teraz czas przekonać się samemu, jak one wyglądają. Się nagrywa, Dorys, o teraz możesz mówić, no. Ale co byś chciał, żebym ja powiedziała? Awaria silnika pokazuje na wyświetlaczu, A silnik ale dobry, no i co? no już naprawione, lewarkiem zostało podniesione do silnika. No, pokaż jak ręce masz wybrudzone od tej naprawy. Boże, pokaż twoje dłonie. Naprawione. Dłonie człowieka pracy, tak. Można jechać? Można. Pani kierownik? To pani wsiada. Takie króciutkie wstawki, nie że całe takie głupoty, tylko takie króciutkie. I tak będzie lepiej, tak? Zdecydowanie. Widzicie? To będzie nowy sposób kręcenia vlogów teraz u nas w podróży. Tyci. Tyci, tyci. Kochani, zaczynamy przygotowania do wycieczki po zamkach w Tokaju, ale muszę Wam to pokazać, bo w Tokaju to nie są takie zwykłe wycieczki, tylko na wycieczkę w Tokaju się przygotowuje tak. O, na przykład. I trzeba zabrać taki prowiant, szczególnie w gorące dni, i do niego trzeba zabrać lodówkę. I wtedy, powiedzmy sobie szczerze, wtedy dopiero wycieczka po zamkach w Tokaju może być udana. Przypomniało mi się, że ja przecież nie mam stroju, bo nie jechaliśmy na dworze, tylko na Węgry. Dorisku, i co, teraz będziesz bez stroju? Mam tylko górę, a będę bez majtek. Majtaski? Ale możemy zrobić nudystów. Proszę bardzo. Dorisek świetnie przygotowany. Dojechaliśmy do pierwszego z zamków, właściwie to już nie jest Tokaj, a to jest obrzeża regionu tokajskiego. Zamek nazywa się Boldoki i znajduje się w miejscowości, której nazwy, wybaczcie, nie powtórzę, bo jest zbyt trudna na... Ja mogę O, powiedzieć, słońce jest, proszę. Jak się mówi tę tylko nazwę? czekaj, muszę zadyszkę uspokoić. Boldokiwe. Boldokuwarej. Boże, Dorys. Coś w ten Ty mi deseń. imponujesz. Nie znałem jej z tej strony. Słuchajcie, poznaję żonę na nowo. Co? Węgierski jest moją pasją. Matko, nie, ale słuchajcie, zamek wygląda pięknie. Jest to podobno jeden z najpiękniej położonych zamków w okolicy Tokaju. Zbudowany z kamienia. W tym zamku mieszkali lub przebywali magnaci węgierscy, najważniejsze rody węgierskie, które konkurowały również z królami. Boldoki oznacza szczęśliwy kamień, a zamek znajduje się 34 km od stolicy regionu, czyli Tokaju. Powstał na skale, której ściany opadają pionowo w dół i choć całe wzgórze wygląda na niedostępne, to dojazd do niego jest bardzo łatwy, a u podnóża zamku znajduje się wygodny parking. W 2003 roku zamek został odrestaurowany i od tej pory cieszy się rosnącą popularnością. Jest podzielony na dwie części. Dolny dwór, ścięty bastion i południowa wieża tworzą dolny zamek, a stara wieża i pałac to zamek górny. W górnej części możemy zobaczyć wystawę archeologiczną o historii wojsk, a właściwie najważniejszych bitew w historii Królestwa Węgier. A pod zamkiem jest idealne miejsce na nasz planowany piknik z winem z Sedmak-Borhas. Tuż pod zamkiem Bodoki jest bardzo fajna plantacja. Win właściwie już jest po zbiorach. Przyjechała tutaj pani, nawet powiedziała, że może nam coś pomóc i pozwoliła się takimi resztkami poczęstować. Słuchajcie, są rewelacyjne, bardzo smaczne, soczyste. Szoni mówi, że z tej chwili robi się marmoladę, konfitury. Rewelacja. Smakują po prostu kosmicznie, bo te nasze, wiecie jak to różnie bywa. Dobre było. Na pewno nie mają Dobre? smaku, więc słuchaj.
moja dieta na najbliższe dni. Co się stało? Cieknąca dieta. Soczyste? O Jezu, Jarek. A my podjechaliśmy do niewielkiej miejscowości, która znajduje się u podnóża zamku Regec. Regec to jest zamek, który należał do księcia Siedmiogrodów Ferenca Rakoczyego. Ja go widzę tutaj, słuchajcie, przez drzewa z oddali. To jest ostatnie miejsce, do którego możemy dojechać, ponieważ dalej droga jest zamknięta i do zamku normalnie idzie się taką ścieżką pieszo. Albo można polecieć dronem, co ja planuję. I właśnie tak zaraz zrobię i pokażę Wam ten zamek łącznie z piękną panoramą, bo ten zamek jest na bardzo wysokim wzniesieniu i z tego zamku jest przepiękna panorama na całą okolicę. Pierwsza warownia powstała tu na przełomie XIII i XIV wieku. Ruiny przetrwały do dziś i wciąż robią wrażenie, podobnie jak panorama ze szczytu na góry Zemplem. I śmiało możemy powiedzieć, że to najpiękniejsza warownia, jaką odwiedzaliśmy. Przyjechaliśmy do miejsca, w którym znajdują się tak zwane hobbitowe domki, ale jak się okazuje, to wcale nie są hobbitowe domki, tylko to są piwnice, tak? Szani, co to jest za miejscowość i skąd ten pomysł na to, żeby takie piwnice poza wsią? Jesteśmy w Hercegwood, wioskę Hercegwood, bliżej do Szaroszpatok, w region tokajski to też jest. A to Hercegwood jest szwabska wioska, niemiecka wioska, tak. Oni mają tak, że jest wioska, jedna ulica, jedna druga ulica, a poza wioską budowali takie piwnice. Wszystkie domy mają po jedna piwnica tutaj. Nie wiadomo dlaczego taki pomysł, że piwnice nie przy domu. Na Węgrii, na zachód od Dunaju też są duże takie niemieckie wioski i tam też jest tak robione. Nie chcieli mieć piwnicy koło domu. A nie było takiego niebezpieczeństwa, że do tych piwnic poza wioską ktoś mógł się włamać? No, w takiej wiosce takie rzeczy nie działali. Zamknięte wioski tutaj wszystkim, jak mieszkali pary, wzięli tylko z wioski. Czyli poza zewnątrz wioski. Krótko mówiąc, mieszkali tu sami swoi i nie było kradzieży żadnej. Tak. Czyli bezpiecznie można było to zrobić. Tak. Niezły pomysł. Ludność ze Szwabii w Schwarzwaldzie, która osiedliła się tu w XVIII wieku, odegrała ważną rolę w ewolucji uprawy winorośli w Hercegwood, a piwnice, które stworzyli, mają nawet 40 metrów głębokości. Takie powitanie czekało na nas w knajpce Warwende Glipansio w miasteczku Szaroszpatak, którą polecił nam Szoni. Trafiamy na dobrą węgierską kuchnię, placki z szarpaną wołowiną w czerwonym winie i słynną zupę rybną z suma. Tengelsen 835 metrów, więc taki maluteńki trekking po obiedzie. Słuchajcie, dyszę jak parowóz, bo podchodzimy pod górę. Przyjechaliśmy do miejsca, które nazywa się Tengersem, a po polsku w internecie znalazłem taki odpowiednik Górskie Oko. Jest to miejsce, które jest chyba 3 albo 4 km oddalone od Szarospotok, gdzie byliśmy na obiadku. I też dlatego tak dyszę, bo jesteśmy świeżo po obiedzie, opici i objedzeni i od razu ruszyliśmy w górę. A miejsce jest prześliczne, tak widziałem na zdjęciach, więc zaraz zobaczymy, czy tak jest faktycznie. Tu kiedyś Szoni powiedział mi, miejsce było kompletnie nieznane, miejscowi tylko o nim wiedzieli i Szoni tutaj też bywał, jak był młody. I tutaj z tego miejsca wydobywano kamienie młyńskie. A później te kamienie przestano wydobywać i od 2 lat stała się to jedna z takich coraz bardziej popularnych atrakcji turystycznych. Więc zaraz zobaczymy, czy to rzeczywiście jest takie rewelacyjne miejsce, taka miejscówka, która urywa głowę. Ale po zdjęciach wyglądało, że tak. Temperatura nie sprzyja. Nie sprzyja Ci temperatura? Takim Ale masz wodę, widzę, elegancko. Mam, oczywiście. Ty jesteś dobrze przygotowana. Zawsze. O, patrz, proszę. Jeszcze taka pewna siebie do rysku. Ale jest mega gorąco.
Jak dobrze poszukasz ścieżki z lewej strony Górskiego Oka, możesz zejść na sam dół, aż do lustra wody. Miejsce bardzo urokliwe, a nad nim kawałek dalej znajduje się wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę okolicy i góry Zemplen. Tutaj przyszliśmy popatrzeć na piękny kanion, coś takiego jak Górskie Oko. I studenci Jacek? Przekonałeś mnie. A nie skończyłem jeszcze. Ale nie musisz kończyć, przekonałeś mnie. Namówiłeś. Okej, rozumiemy się. Dziękuję. Podczas schodzenia ze szczytu rozglądaj się uważnie i na pewno zauważysz ślady winnic, które porastały zbocze. A jak zajrzysz poza krzaki otaczające drogę, to zobaczysz, że część z nich pozostała do dziś. A to był absolutny hit, bo nikt nie spodziewał się, że bociany tak pokochały Tokaj, a właściwie wioskę Bodrog-Keresztur, prawie tak jak polskie Mazury i Podlasie. Kochani, jak jestem w Tokaju, jak jestem w Tarcal, to zawsze staram się, jeżeli się uda, wejść tutaj na wgórze Koveždy, tak ono się chyba nazywa. Wszedłem dzisiaj o poranku i o dziwo, o poranku są mgły. Wieje chłodny wiatr, a w ciągu dnia będzie 35 stopni, więc to jest naprawdę ciekawa odmiana. I taki to jest klimat i temperatury w Tokaju. Ale piękny jest ten spacer, ponieważ tu się idzie wzdłuż winnic, młodszych, starszych i widok dojrzewających winogron naprawdę robi pana na twarzy. To jest przepiękny widok, nie wiem kto jak lubi, ale ja lubię. Naprawdę wygląda to ładnie. Pomyślałem sobie, że wam o tym powiem, że to jest właśnie specyfika Tokaju, że dzięki takim wilgotnym nocom i tej wilgoci, która powoduje na winogronach szlachetną pleśń botrytis i później ciepłym dniom, powstają najlepsze słodkie wina w Tokaju, między innymi Tokaje Asu, ale Szoni na przykład robi również takiego bardzo słodkiego muskata i kilka jeszcze innych gatunków. A w dzień potrafi być piekielnie gorąco. I te winogrona, które są na początku zaatakowane przez pleśń botrytis, później są wysuszane przez słońce i robią się takie rodzynki, które mają bardzo dużą zawartość cukru. Wyglądają może niezbyt pięknie, ale smakują rewelacyjnie, obłędnie. Smakują zupełnie inaczej niż takie klasyczne rodzynki, które kupujemy w sklepie. I zbiera je się ręcznie. Każdą taką rodzynkę zbiera się ręcznie i później z tego przygotowuje się tokajasu. Wpadliśmy na fantastyczny pomysł, bo zaczyna wychodzić słońce i wynajęliśmy, zaraz wam pokażę, taką pływającą barkę na rzece Bodrog. To jest obok miejscowości Med, a tutaj za mną, pan powiedział, zaczyna się Park Narodowy Bodrog-Cuk i to jest królestwo ptaków, więc jeżeli ktoś kocha fotografię ptaków, to polecamy bardzo to miejsce. My akurat w tamtym kierunku celowo też popłyniemy, może zobaczymy jakieś fajne ptaszki przy okazji. Barek jest tyle, że mamy wybór. Grzegorz, tą wybieramy? Tą, najlepsza. Żółta. Nie wiem, czy mam to powiedzieć, pierdoła jestem, nie chciałem powiedzieć gorzej. Gadam do Dorotki, a się w ogóle nic nie nagrywa. Słońce, nie płynę bez ciebie. Właśnie to chciał powiedzieć. Tak, to chciałem powiedzieć. I pewnie to było kłamstewko i dlatego Nie się kłamstewko, nagrało. zobacz, cumy są, proszę bardzo, o, widać, cumy są, druga cuma. A prawda jest taka, że chętnie byś popłynął beze mnie, bo tam już macie pewnie całą skrzynkę wina, a ja Pół. tylko zawsze smędzę, jak pijecie wino. Tak, O. I prawda jest taka. ja cię odeślę do Tokaju, żebyś się zmieniła. Na łódce jest wszystko, proszę bardzo, jest butla z gazem, jest grill i jest najważniejsze miejsce, czyli lodówka, która działa i w której, jak pojedziecie z Szonim, to są takie cuda. I ważne, żeby kierowca tego bombowca nie był na bombie, bo przepisy na Węgrzech w tej kwestii są bardziej restrykcyjne niż w Polsce. Słowem dopuszczalne 0 promili.
Rejs po rzece Bodrog można zrobić na dwa sposoby. Jeden to wynająć samemu barkę, którą można pływać bez uprawnień i popłynąć na obserwację ptaków. Drugi sposób to wyprawa z Szonim, gdzie oprócz obserwacji można popróbować wybornych tokajskich win i dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Kończymy piękny rejs po rzece Bodrog. Niestety w deszczu, pogoda zmienną jest, ale my jesteśmy w sumie całkiem nieźle przygotowani. Mamy fajne pomysły, fajny plan. Okazało się, że tu jest obok tego miejsca, gdzie wypożyczaliśmy łódź, bardzo sympatyczna smażalnia ryb, więc przeczekamy taką pogodę w smażalni i spróbujemy miejscowej dobrej ryby. Tutaj widzę, że w wielu restauracjach podaje się suma i pstrąga, ale sum chyba jest taką najbardziej popularną rybą. I każda restauracja ma swój sposób na to, jak tego suma przygotować, więc pewnie pójdziemy w suma, spróbujemy, jak on tutaj smakuje. Tak właśnie patrzę, jak ja wyglądam, strasznie zgrzany, bo w Tokaju po jakichś tam burzach, deszczach znowu się zrobiły wysokie temperatury, około 32 stopni, duża wilgotność. Wpadliśmy coś zjeść do miejscowości Mat, która znajduje się obok Tarcal i nagrywam to dlatego, że chcieliśmy Wam polecić to miejsce. Tu jest nazwa nade mną. Zaraz jeszcze raz zobaczę. El Shomadi. Węgierski język jest jednak chyba trudniejszy niż język polski. Ale to miejsce możemy Wam absolutnie polecić. Jedzenie pyszne. Mieliśmy m.in. kaczkę, kotlet schabowy z mangalicy, czyli tej świnki, która podobno, tak kiedyś czytaliśmy, nie ma cholesterolu. Kotlet z kostką i naprawdę rewelacyjnie przyrządzony, bardzo dobry, z ziemniakami, takimi sałatką ziemniaczaną, taką na chłodno, z sosem musztardowym. Naprawdę wybornie smakowało. Dorota kaczkę, która również była bardzo dobra. Naprawdę polecamy miejsce, jeżeli będziecie głodni z Tarcalu, wyskoczyć sobie do Mat na dobre jedzenie. No i przyjechaliśmy do jednego z najważniejszych zamków w Tokaju, zamek w Szaroszpotok, nazywany zamkiem Rakoczego, chociaż przez Rakoczego wcale nie był budowany, a był budowany przez potężny Rutpę Renich na początku XV wieku, a dopiero później stał się siedzibą Rakoczich i tutaj spiskowano przeciwko Habsburgom. I dlatego ten zamek był wielokrotnie atakowany przez wojska austriackie i też został bardzo gruntownie przez Rakoczego przebudowany. Zamek nie jest położony tak jak te pozostałe, które oglądaliśmy w Boldog i w Regecu na wzgórzu. Jest położony tutaj nad rzeką Bodrog, po której pływaliśmy w dole, ale jest naprawdę całkiem spory, co zaraz zobaczycie. Szaroszpatak to miasto położone nad rzeką Bodrog u podnóża gór Zemplen. Z Tokaju, jak i naszej ulubionej winnicy Sedmak Borchas w Tarcal jest niedaleko, bo tylko 35 km. Sam zamek nie jest już tak malowniczo położony jak dwa pozostałe, ale jest jednym z najważniejszych w historii Węgier, rodziny Rakoczych i ich walki o niepodległość, a już na pewno najpiękniejszym renesansowym zespołem architektonicznym na Węgrzech. Na uwagę zasługuje również największa na Węgrzech gotycka świątynia, czyli kościół pod wezwaniem świętej Elżbiety. I jak podobały Ci się tokajskie zamki i pejzaże winiarskiego regionu? Zapraszamy do komentowania i zostawiania łapek i do zobaczenia w kolejnym vlogu.